Jak mawiał klasyk, nie chciał Mahomet do góry, to góra przyszła do Mahometa. Tyle razy prosiliście nas, żebyśmy przetestowali jakąś podstawową wersję samochodu, bo dostajemy same wypasy. No więc oto jest podstawowa wersja podstawowego samochodu, czyli Volvo V90 Cross Country z dieslem, najtańszym i ze szmacianą tapicerką w środku. I żeby to przetestować, to musieliśmy przyjechać do Laponii, pięknej. Zimą 10 stopni i 70 cm lodu pod nami. Cross country, czyli tak zwany przezwieź, jak to się mówi, wyróżnia się od razu na pierwszy rzut oka tak, plastikowymi nakładeczkami tutaj, tymi plastikowymi progami. No troszkę inaczej wygląda niż zwykła V90, ale najważniejsza rzecz w tym samochodzie to jest prześwit, ponieważ tutaj mamy, uwaga, aż 8 cm więcej niż Volvo V90, a to nam daje tu od ziemi dotąd dokładnie 20,5 cm. I jeżeli chodzi o standardowe ustawienie, to nie ma podjazdu do tego samochodu ani Audi A6 Allroad, ani ten taki Mercedes E-klasa podwyższona. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Jeżeli chodzi o gabaryty samochodu, no to oczywiście mamy tutaj typowy segment E, czyli duże auto i widać to szczególnie po bagażniku. Ponieważ tenże tutaj ma litrów 550 do dolnej krawędzi szyby, czyli gdzieś tutaj mniej więcej do lorety, czy tam rolety, jak niektórzy mówią. Proszę, silny. Nie mamy niestety dużych walizek ze sobą, ale mamy przybornik silnego, kosmetyczkę znaczy silnego oraz mój plecak. Nawet piękną matę bagażnika, ale zobaczcie, jak fajnie skonstruowaną, że ona łamie się tutaj dokładnie w połowie, jak ładnie to Volvo wymyśliło, żebyście mieli dostęp i nie wiem, po co to jest. Wydaje mi się, że to po prostu zmniejsza bagażnik po to, że jak zrobicie sobie zakupy, to umieszczacie je tu na przykład i to przytrzymuje te zakupy. I jeżeli tak, to no tak, na pewno, bo zobaczcie, tu są nawet haczyki. No nie, to wygłupiłem się z tym. Nie wiem, do czego to służy, bo to jest bardzo, bardzo praktyczne. Tam pod spodem co jest? Tam jest koło dojazdowe. Poza tym samo wykonanie bagażnika, no to naprawdę perfetto, nie? To jest klasa premium, to jest sztywne, to jest porządne, tu nie ma żadnej dery, są te mocowania na przykład do siatki, jak sobie domówicie, dokupicie. I zobaczcie, ta mata też ma nawet otwory na te mocowania do siatki, jest miejsce na apteczkę, jest gniazdo 12V, jeden haczyk, drugi haczyk, trzeci haczyk, czwarty haczyk, lampeczki z boku. No naprawdę jestem tutaj pod wrażeniem tego, jak ładnie i fajnie to wygląda. Brakuje mi natomiast na przykład uchwytów do tego, żeby złożyć sobie kanapę. Nie ma ich tutaj w ogóle w bagażniku, ale jak sobie sięgnę tu, no oj, patrzcie, i to uwielbiam w Volviaku, jak ja to lubię, jakie to jest proste rozwiązanie, a jakie skuteczne, zobaczcie, no. Pyk. I od razu Wam pokazuję tutaj po szwedzku bezpieczeństwo przede wszystkim, że jest oparcie niezablokowane. I jak to złożymy sobie, no to mamy tego bagażniczka. O, żeż, o Boże. O, i płaską podłogę. To możecie sobie zamówić. I to Szwedzi często sobie domawiają, ale to, o, wyjechał. Nie będę go blokował, bo potem trudno się go chowa. Tylko ciekaw jestem, jak to działa, bo zobaczcie, ma niby tutaj szyny, które powinny przy otwieraniu ciągnąć to w górę. Ale nie wjeżdża to w górę. Trzeba to chyba... No. Tak zjeżdża. A, no ma, o i te... A, tak, dobra, jest. Tylko rozumiem, że teraz to z automatu nie zjedzie na dół, tak jak na przykład się to wydarza w Audi. Nie zjedzie, tak zostaje. Fajne by było, jakby to samo podjeżdżało do góry w momencie, kiedy otwieracie klapę i samo zjeżdżało w dół, kiedy ją zamykacie. Zobaczcie, nawet tu są haczyki, no to ja sobie tu zostawię kurtkę, to jest po to, jak jedziecie sobie na weekendowy wypad, to se, o, wieszacie kurtkę i macie jeszcze wieszaczek. Tak Volvo myślą, nie? I uwaga, pakuje się, nie ma szklanego dachu, zagłóweczek w górę i patrzajta i klękajta narody. I tyle miejsca, to ja szanuję i ja to bardzo rozumiem. Tu jest bardzo nisko opuszczony ten fotel i no tak super nie mogę sobie włożyć tam nóg, chociaż buty mam masywne, bo tutaj jednak czuję, że coś jest. Jest szeroki tunel środkowy. Wersja bida, więc nie ma tutaj oddzielnej strefy z tyłu. Jest gniazdo USB, już USB-C prawe i lewe, czyli 2, ale na przykład jak to w Szwecji, już grzane zydle muszą być.
tapicerka materiałowa, ale ja bardzo te tapicerki lubię w Volvo. One są przyjemne, to nie jest taka ordynarna tkanina. Więc jakbym mieszkał w takich zimowych warunkach, przez pół roku byłoby poniżej zera, a czasami minus 20, minus 30, to wolałbym taką materiałową, no bo ona inaczej się zachowuje jak siadacie, po prostu nie macie tego efektu zimna, tak jak na skórze. Co ciekawe, sama skórka jest tu na bokach foteli na przykład i tu na zagłówku i kurczę, powiem Wam, jeżeli chodzi o jakość, nie wiem, to chyba nawet sztuczna skóra, bo nie ma zapachu prawdziwego. A nie, chyba te boczki zrobiono z prawdziwej. I jest bardzo przyjemna w dotyku. To jakościowo też świetne. To jest plastik, ale pociągnięty jakimś takim miękkim, całkiem przyjemnym materiałem. Nie jest to takie ordynarne. Zobaczcie, nawet jak w to pukam, to nie słychać, żeby to był plastik. Podobnie ma się sytuacja z drzwiami. Tu mamy taką podstawową wersję i zobaczcie, tu nie ma grama takiego ordynarnego plastiku, bo nawet ten na głośniku jest dobrej jakości. To jest mięciutkie, przyjemne w dotyku. Tam w środku to jest też mięciutkie. Tu jest to wyłożone gumą. To jest naprawdę fajna taka znowu ta skórka albo ala skórka. Nie jestem pewien, co to jest. No, sprawia to wrażenie jakościowo naprawdę świetne. Jestem tutaj pod dużym wrażeniem. Wspomniałem Wam, że mamy tu wersję podstawową i faktycznie ta wersja podstawowa oznacza silnik diesla 2-litrowy, 197 koni, występujący już wyłącznie w wariancie Mild Hybrid, czyli wspomagany silnikiem elektrycznym, który ma 14 koni, czyli razem tych koni jest tam 211. No ale poprzecznie ułożone, a nie wzdłużnie, więc ten przód tutaj jest dociążony odpowiednio. Ładnie i fajnie jest to zabudowane. Akurat estetyka tego bardzo mi odpowiada. O, wygina śmiało ciało po to, żeby drgania silnika wygłuszyć. Zobaczcie, jak szeroko otwiera się maska. Prawie pionowo i taki długi chłop jak ja ma problem dosięgnąć. Natomiast jest nie centralnie mocowana, tylko o, tutaj na dwóch, dzięki czemu jest stabilniejsza i lepiej się trzyma. Szczerze, ten samochód po prostu wygląda ładnie. Uwielbiam stylistykę tych nowych Volvo. Ja wiem, że one są zunifikowane. Poznacie każde i po grillu, i po tych reflektorach. Natomiast grill jest odpowiedniej wielkości, światła są odpowiedniej wielkości i gwarantuję Wam, że za 20 lat ten samochód będzie wyglądał tak samo dobrze. Natomiast zobaczcie tutaj coś, czego chyba na polskim rynku nie można zamówić. Takie gniazdeczko. Taka wtyczunia. Wtyczunię tu wkładacie w gniazdeczko w ten sposób. Tą wtyczunię do gniazdka w domu, w garażu, na podjeździe. I wiecie, co to robi? Ja też nie. Chodź! Chodź do pancia, chodź. A tak serio, to prawdopodobnie jest do tego, bo jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Tak mi się wydaje, nikt mi tego nie potwierdził. Żebyście mogli uruchomić sobie ogrzewanie rano, bo zobaczcie, tu jest dodatkowa nagrzewnica. Tu silny, tu musisz przyjść. Tu jest nagrzewnica elektryczna, która ma 2 biegi i prawdopodobnie po prostu po podpięciu do gniazdka zaczyna to nagrzewać wnętrze, żebyście już mogli sobie wsiąść do takiego rozgrzanego. Ależ to jest ładnie zrobione i to są wszystko wstawki wersji podstawowej. Ten chromik tutaj, jaką to ma przyjemną fakturę, słyszycie? Szkoda, szczerze mówiąc, że tutaj na tej górze nie ma tej tkaninki. Ale to byłaby petarda, albo tu z boczku. Ale jest skórka, też jest dobrze. A tutaj kolejny dowód na to, że mamy wersję podstawową, czyli fotel kierowcy. Elektrycznie się obniża, elektrycznie podwyższa, ma elektryczną regulację podparcia lędźwiowego. Cała reszta regulacji odbywa się manualnie, czyli przesuwanie do przodu i do tyłu oraz regulacja, o tutaj pokrętłem pochylenia oparcia. W aucie za prawie 300 000, bo wyjściowo trzeba zapłacić w Polsce 280 z haczykiem za V90 Cross Country B4 z dieslem i z takim wnętrzem. To, za co zawsze lubiłem Volvo, ich wnętrza, to były 3 rzeczy. Po pierwsze estetyka. Mnie akurat to odpowiada. Ten szwedzki minimalizm, dobre materiały. Nie jest to przeładowane żadnymi krzywiznami, mnogością tych materiałów, tylko to wszystko wygląda fajnie, estetycznie, jest proste. Z drugiej strony są takie akcenciki przyjemne i fajne. Zobaczcie, jak taka flaga na fotelu. Kolejna rzecz to było miejsce pracy kierowcy. Czyli fotel z naprawdę solidną regulacją, bo nawet tutaj manualnie, ale mogę sobie podwyższyć albo obniżyć tę część podparcia udowego. On jest wygodny, on jest wąski. Zobaczcie, jak wąskie tutaj można zrobić to oparcie fotela, a jednocześnie jest bardzo wygodny.
Tu mógłby być ciutkę wyższy, bo widać jak mi bark wystaje. Natomiast na przykład zagłówek mam na idealnej wysokości, chociaż nie jest on regulowany, ale spełnia swoją funkcję, dba o moje bezpieczeństwo. Jednocześnie zobaczcie, zakres regulowania kierownicy. No tak jak powinno być w każdym samochodzie. Kierownica nie jest za duża, a widzę całe zegary. No więc miejsce pracy jest po prostu bardzo ergonomiczne. To, co mi nie odpowiadało w poprzednich V90, to jednak ten ekran. Owszem, można było się do niego przyzwyczaić, ale działał po prostu słabo. Od jakiegoś czasu mamy tutaj system oparty na Androidzie, ekran jest inny. Ma to i swoje wady, i swoje zalety. Zaletą jest to, że działa bardzo płynnie, dużo płynniej niż działało to w poprzednikach. Proszę, ciach, ciach, działa to po prostu szybciutko. Zobaczcie, podnoszenie temperatury. Grzanie kiery akurat, no wiadomo, jesteśmy w Szwecji. I grzanie fotela. Myślę, że tego w Polsce nie ma w standardzie. Prawego i lewego. Tak działa teraz dotyk. Działa po prostu szybko i sprawnie. Kamerę chcę włączyć, od razu mam kamerę. I tutaj mi jeszcze pokazuje rzut samochodu z góry. Działa mega szybko, jest też język polski. Profeska, pełna profeska. Dodatkowo przyciski fizyczne tutaj są, jak chcecie, odmrozić przednią szybę tylną, przerzucić piosenkę albo zatrzymać odtwarzanie, tudzież włączyć światła awaryjne. Z minusów wszystko to macie oparte na Google Mapsach i owszem, jak sobie to cykniecie, to nawet nie musicie mieć Apple CarPlaya albo Android Auto, tylko macie od razu Google Mapy. Problem polega na tym, że musicie przejść najpierw wszystkie te weryfikacje, że żeby tego używać, to musicie mieć wpisany swój login googlowski. Jest tutaj asystent Google'a, bo to wszystko się opiera na Androidzie teraz, ale też, żeby z niego korzystać, musicie podawać te swoje hasła, wpisywać to loginy, maile, cuda, sruda i tak dalej. Więc to jest ten minus. Więc myślę, że i tak używałbym tylko de facto Android Auto. Natomiast moje pytanie brzmi, czy będę w stanie używać tutaj Android Auto albo Apple CarPlay bezprzewodowo. Sparzyły się. Pozwalaj. I powinno teraz wyświetlić, czy chcesz używać Apple CarPlay. I od razu mnie skubany pyta, czy przesyłać nazwy kontaktów do Google. Nie, nie chcę pokazywać autu, co mam w telefonie. Połączone, ale bez Apple CarPlay. Czyli tak zwana LDOIPA. A USB mamy? Mamy tu, ale zobaczcie, USB jest tylko, nie, są dwa. Tu jest USB-C i tu jest USB-C. Natomiast ja nie mam USB-C, więc się tutaj nawet nie podładuje. Sorry. A tutaj, o, jak to przesuniecie, to macie gniazdo zapalniczki. Niestety ono aktualnie nie działa, bo ktoś tam wrzucił jakieś graty i doszło do zwarcia. Komuś nie zadziałało. Natomiast, o, tutaj jest ładowareczka indukcyjna w tym miejscu. Ale ten telefon w cieniutkiej obudowie, wierzcie mi, ładuje się na każdej ładowarce indukcyjnej, tylko nie na ładowarce indukcyjnej Volvo. Natomiast to jest duży minus. Zobaczcie, jesteśmy w parkingu. Silnik jest wyłączony, bo to mild hybrid. Chcę pojechać. No to co robię w normalnym aucie? Tak. I stoję w miejscu, ponieważ raz jak przerzucę, to on tylko neutrala włączył. Więc muszę 2 razy dźwignię do tyłu, żeby ruszyć. O. A jak zrobię 3. raz, bo się pomylę, to wejdę w manual. O, nie? Więc takie rozwiązanie, no takie bym rzekłbym średnie. Natomiast zobaczmy, z P w R, nie, też nie wrzucę od razu wstecznego. Czyli za każdym razem, jak startujecie to auto, to żeby pojechać do przodu, musicie pamiętać, żeby 2 razy zrobić, a jak chcecie pojechać do tyłu, to musicie też 2 razy. I dopiero widzę wtedy, że jest R. Uwaga, skręcamy. I zobaczcie, pyk. Ależ ta opona działa. Mamy oczywiście włączone wszystkie systemy kontroli trakcji. Teraz mamy slalomik. No, kurde. Powiem Wam, to jest niesamowite. Teraz będzie chwila przerwa na reklamę. Tak to nazwijmy. No skoro Wred nas tutaj zaprosił. Zobaczcie, jak wygląda droga i zobaczcie, jak sterowalny pozostaje samochód. W takich warunkach, że ja skręcam, patrzcie, i wiadomo, co się dzieje z przednimi i z tylnymi kołami i opona ciągle ma grip i ciągle napędza samochód. Wow! No tego to się nie spodziewałem. Przysięgam, że jedziemy pierwszy raz tutaj. I to jest niesamowite, że nawet przy włączonej kontroli trakcji on lekko zarzuci tym tyłkiem i trzeba normalnie założyć kontrę. O, tak jak teraz.
Chyba lewą nogą będę sobie hamował. I patrzcie, zobaczcie jak go napędza i kontrola trakcji teraz zamrugała. Ja! No powiem Wam, że lekki szok. Warunki nie są łatwe, bo zszedł śnieg. Uwaga, tu będziemy hamowali. Zobaczcie. Ciach, hamowanie. To popuszczamy hamulec. Patrzcie, jak ładnie. O, jak zacisnął pasy teraz. Systemy bezpieczeństwa się włączyły. Dobra. Prawie mnie udusił. A teraz coś Wam powiem. Najchętniej na tym traku teraz wyłączyłbym kontrolę trakcji. Ale nie mogę tego zrobić, ponieważ w tych wersjach po faceliftingu, który miało miejsce w zeszłym roku, nie tylko wprowadzono ograniczenie prędkości słynne do maksymalnie 180 km na godzinę w Volviakach, ale też z tego cholernego systemu androidowego wywalono w ogóle możliwość nawet lekkiego dezaktywowania kontroli trakcji. Back, and then is the car settings should be. No tutaj jest to prowadzenie, wspomaganie, dynamika jazdy. Volvo Cars, bezpieczniki, obsługa techniczna samochodu. Bezpieczniki pod schowkiem. Wspomaganie hamowania. O, to będzie chyba to, 38. Ale to pozabezpieczane, yeah! Ale to jest też zawory hamulcowe, wszystko tu jest, kurna, przecież jak to wyłączę, to tu nic. 38. Jedno jest. Wiemy już tyle, że na pewno mamy niedostępny hamulec postojowy. Pytanie, czy jest na przykład ABS. Niestety, kontrola trakcji ciągle działa. Układ hamulcowy, pompa ABS. To może to. Chyba mamy złe Volvo, bo w miejscu, gdzie powinien być bezpiecznik odpowiadający za działanie ABS-u, to tego bezpiecznika tam nie ma. Tak, dokładnie tak było dzisiaj z samego rana, jak tutaj przyjechaliśmy i się zajaraliśmy, że mamy V90, nową cross country, samochód, którego przecież jeszcze nie widzieliście, w związku z czym chcemy go Wam pokazać. Może im pomożemy, co? You've got some bridge? No dobra, chłopaki dadzą sobie radę. Więc decydując się, no i znowu mnie zacisnęło. I dodatkowo te wszystkie systemy. No i muszę się zatrzymać, żeby mi poluzował pas. Więc niestety musicie zdać sobie sprawę z tego, jeżeli chcecie kupić Volvo, że to nie jest samochód, który dostarczy Wam ultra dużo frajdy z jazdy bokami, mimo napędu na 4 koła. Tu jest Haldex. Ten Haldex oznacza tyle, że macie głównie napęd naprzód. Natomiast jeżeli poczuję uślizg którejś z osi, któregoś z kół, to wtedy do 50% tej mocy i momentu przekazuje na tylną oś. Niemniej powiem Wam, że skuteczność w takich codziennych warunkach takiego napędu jest fenomenalna. W ogóle nie ma się czym stresować i nie ma się czego obawiać. Po prostu ten samochód z każdej niebezpiecznej sytuacji Was wyratuje najzwyczajniej w świecie. Zobaczcie, jak ja sobie tutaj jadę, kurna, jak na balecie. No w ogóle trzymam cały czas gaz w podłogę i robię sobie tylko delikatne kontry. I takie właśnie jest Volvo. Ono ma Wam zapewniać bezpieczeństwo. To nie jest samochód dla ludzi, którzy lubią czy autostradami, czy bokami. To jest samochód dla ludzi, którzy chcą się czuć w nim bezpiecznie, bez względu na to, czy siedzą za kierownicą, czy siedzą z tyłu na kanapie i są dziećmi. Albo żona z boku. Chociaż moja to lubi jazdę na granicy, dlatego nie przepada za Volvo. Żona silnego też tak mi mówiła. O, widzicie? No, na przykład w Audi możecie odłączyć kontrolę trakcji. I co się wtedy dzieje? Wtedy musi przyjechać pick-up i Was wyciągać z zaspy. No. Natomiast mnie w takich warunkach, no to, że nie mogę tu wyłączyć kontroli trakcji, to jest jakąś katastrofą i jakimś dramatem. Zobaczcie, pokażę Wam. W ustawieniach macie wprowadzenie, wspomaganie, dynamika jazdy. Możecie sobie włączyć tryb offroadowy, ale ni cholery nie wiem, co on zmienia. Nie podnosi nadwozia, nie opuszcza. Tu się tylko wyświetla kontrolka, że jest asystent zjazdu. To może tyle. Pilot Assist jest, wspomaganie kierowania, Lane Keep Aid, powiadomienie o gotowości do jazdy i to wszystko. Plus jest taki, że dynamika samochodu w tych warunkach jest zaskakująca. Plus jest taki, że naprawdę świetne są te opony. No kurde, taki grip w takich warunkach to już jest lód prawie, to już nawet nie jest śnieg, a ten samochód się napędza nieprawdopodobnie. Do setki ma 8,8 sekundy, oczywiście na suchym, a my sobie zaraz sprawdzimy, ile będzie miał na takim śniegu jak tutaj. Fajnie jest wyciszony ten diesel. Słyszycie oczywiście, że tam pracuje diesel pod maską, ale ten dźwięk jest całkiem przyjemny dla ucha. Przez tą osłonę, którą Wam pokazywałem, przez wyciszenie komory silnika od kabiny, naprawdę jest tutaj prawie to niesłyszalne. Teraz poczekamy na próbę prędkości, bo tutaj jest taka długa, prosta.
Jedziemy, ja to tam pierdzielę, tak? Nie będziemy się cykali. No to uwaga. Długa prosta przed nami. 3, 2, 1, start. Zobaczcie, jakie warunki mamy. 7,87, ale dokładny, ładny, fajny jest ten. Stówka. 10,7. 10,7 nad czymś takim. Czy sobie możecie wyobrazić? Zobaczcie, ile jadę. 130, 140. Droga hamowania, Volvo kłamali. Z tej prędkości to nie jest i w takich warunkach 35 metrów. Łoż ty, panie. Coś nieprawdopodobnego, a i tak już speniałem. O Jezusie. Zobaczcie, zobaczcie. To jest nieprawdopodobne. Działanie tych nowoczesnych opon. Zobaczcie, jaki tutaj łuk. Ależ tu bym jeździł, jakby to się ta kontrola trakcji dała się wyłączyć. Jak ja bym tu jechał tym samochodem. Ja pierdziule. Cały czas pracuje ABS. I teraz zobaczcie, przyspieszamy znowu. Pedał w podłodze, lekka kontra i zobaczcie, jak on jedzie. Tutaj mamy łuk. Jak tam silny? Brązowiutkie gacie? I zobaczcie, jak mu pracuje zawieszenie. Nie muszę wyjeżdżać na drogę, żeby wiedzieć, jak świetnie on się ugina. Jak to duże zawieszenie, jak ten duży prześwit ładnie pracują. No, powiem Państwu, drodzy Państwo, że jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to rzeczywiście tutaj czujecie jego gwarancję w tym samochodzie. I chyba właśnie takie powinno być Volvo. Ono jest właśnie do takiego jeżdżenia. One zostało stworzone z myślą o bezpieczeństwie i o Szwecji. A teraz Wam pokażę różnicę pomiędzy tym samym Volvo, bo to też jest V90 Cross Country, tylko ta jest przedliftowa, czyli można sobie tutaj pstryknąć coś, co nazywa się ESC Sportläge, czyli sportowe ustawienia kontroli trakcji. Tego nie można zrobić w tym nowym i nie rozumiem dlaczego, bo zobaczycie, jak ten samochód wtedy się zachowuje. Jak jeździ. Zobaczcie, normalnie, patrzcie, zobaczcie, jaką kontrę muszę zakładać. I ciach. I kontrować. I tylko i normalnie chcę wywinąć numer, czyli obrócić się wokół własnej osi. I tylko to jest ustawienie sportowe. I zobaczcie, patrzcie. Zobaczcie, no jaka diesel, a w takich warunkach daje po prostu kupę frajdy. Tamto auto, czyli to nowe, wykastrowano z tej frajdy. Zobaczcie, kurde, lewą nogą sobie podhamowuję tylko, zmieniam balans samochodu i tylko kręcę, ciach i pyk. No przecież to jest zabawa! I nawet to było możliwe w V90. W rodzinnym samochodzie, którym zabieraliście rodzinę i bagaże, jechaliście sobie na narty, na weekendzik za miasto, a jak stary czasami chciał sobie poszaleć, to brał tego Volviaka, włączał tę kontrolę trakcji sportową i po prostu miał banana na twarzy. Auto, które cieszyło. Nadal mieliście bezpieczne Volvo, ale jednocześnie Volvo, które w takich warunkach potrafiło strzelić bączura. Jakbym jechał dwoma różnymi samochodami i ten przycisk zmienia wszystko i dla tego przycisku powinniście zrezygnować z nowego V90 Cross Country, a sobie kupić takie roczne, a może jeszcze znajdziecie gdzieś takie znikłym przebiegiem, które będzie w salonie stało, nie wiem. Sytuacja na rynku jest taka, że wątpię, ale szczerze Wam tego życzę.